Drodzy widzowie, witam Was serdecznie w drugiej części materiału o ciekawych samochodach lat 90. Dzisiaj będzie trochę sportu, luksusu i miejskiej funkcjonalności. Zapraszam Was na kolejną piątkę. Kontynuując numerację z poprzedniego odcinka, zaczynamy teraz od pozycji 6. A więc pozycja 6 to Fiat Cinquecento. Bez wątpienia jest to chyba jeden z najbardziej popularnych wyrobów lat 90. Fiacik w 1997 roku został najchętniej kupowanym nowym autem na polskim rynku. No ale zacznijmy od początku. Cinquecento zadebiutowało w 1991 roku i z założenia miało być następcą Malucha. Jednak jak się okazało, samochody były produkowane równolegle, a Malucha tłukli aż do roku 2000. Był to pierwszy samochód osobowy Fiata, którego produkcja odbywała się tylko i wyłącznie w polskiej fabryce w Tychach. Samochód dostępny był w jednej wersji nadwoziowej jako trzydrzwiowy hatchback. Jak na tamte lata była to nowoczesna i niezawodna konstrukcja, która rokowała wieloletnią eksploatację. Ocynkowane nadwozie, niezależne przednie zawieszenie z kolumnami MacPherson, tylne zawieszenie z wahaczami czy wreszcie tarczowe hamulce na przedniej osi. Były to absolutne nowości w tym segmencie samochodów Fiata. Początkowo mieliśmy do wyboru dwie wersje silnikowe. Pierwsza tak zwana 700, czyli 0,7 litra tylko i wyłącznie na gaźniku. Moc 31 koni mechanicznych i 47 Nm momentu obrotowego. Przekładało to się na 30 sekund do pierwszej setki i 126 km na godzinę prędkości maksymalnej. Druga jednostka 900, czyli 0,9 litra i w zależności od zasilania, bo dostępne były wersje z gaźnikiem oraz jednopunktowym wtryskiem paliwa. Moc wahała się od 39 do 41 koni, a moment obrotowy wynosił 65 Nm. W tej wersji mamy 18 sekund do 100 km na godzinę i 140 km na godzinę prędkości maksymalnej. I dane są takie same dla obydwu wersji zasilania. Oczywiście samochód posiadał napęd na przednią oś, a za przeniesienie napędu odpowiadała 4- lub 5-biegowa skrzynia manualna. W 1994 roku do oferty dołączyła wersja Sporting z silnikiem o pojemności 1,1 litra. Moc 55 koni mechanicznych i 86 Nm momentu obrotowego. Przekładało się to na 13,8 sekundy do 100 km na godzinę oraz na 150 km na godzinę prędkości maksymalnej. Dodatkowo wersja ta miała szereg dodatków, które podkreślały jej sportowy charakter. Jak na przykład obniżone i usztywnione zawieszenie, 13-calowe aluminiowe felgi czy obrotomierz. Produkcja Cinquecento zakończyła się w 1998 roku na rzecz jego następcy modelu Seicento. Należy zaznaczyć, że o Cinquecento powinno się zrobić osobny materiał, ponieważ były wersje elektryczne i limitowane, duża lista dodatków wyposażenia, ogólnie sporo ciekawych informacji, które postaram się przedstawić w przyszłym niezależnym materiale. Przejdźmy zatem do kolejnej pozycji naszego odcinka, do 7. Tutaj mamy dosyć mocno nietypowego roadstera, jakim jest Renault Sport Spider. Samochód został zaprezentowany w 1995 roku i był on produkowany do 1999. No czemu on był taki nietypowy? No słuchajcie, na pewno niecodziennym rozwiązaniem był brak szyby czołowej. Tak właśnie, samochód w pierwszym roku produkcji był bez szyby przedniej. Zamiast niej zastosowano coś w rodzaju owiewko-spoilera. Dopiero w kolejnym roku produkcji można było kupić wersję wyposażoną w szybę czołową. Do nietypowych należały również drzwi, które po otwarciu unosiły się do góry na wzór tych z Lamborghini. Muskularna sylwetka nadwozia osadzona jest na aluminiowym szkielecie wzbogaconym o częściową klatkę bezpieczeństwa. Trzeba przyznać, że nawet dziś Spider wygląda bardzo aktualnie i atrakcyjnie. Renault jest bardzo ubogo wyposażone, nie ma tutaj ABS-u, wspomagania kierownicy, czy uwaga, nawet ogrzewania. Napęd przenoszony jest na tylnie koła, a silnik został umieszczony centralnie. Jeżeli już mówimy o silniku, to jest to dobrze znana z wcześniejszego Clio Williams 2-litrówka o mocy 146 koni mechanicznych i 185 Nm momentu obrotowego. Nie jest to za wiele, nawet jak na lata 90., ale trzeba zaznaczyć, że Spider ważył w zależności od wersji od 930 kg do 960. Mamy tutaj zatem 6,5 sekundy do pierwszej setki i 215 km na godzinę prędkości maksymalnej, czyli już całkiem nieźle. Głównym atutem tego samochodu są wrażenia z jazdy i emocje, jakich się doznaje, bo są one bez wątpienia wyjątkowe.
Produkcja samochodu zakończyła się w 1999 roku. Kolejna pozycja 8 to Mercedes z flagowym modelem lat 90. S-klasą W140. W140 zaprezentowano w 1991 roku. Powalała ona przede wszystkim rozmiarami. Samochód był potężny, potocznie nazywany lochą. Ponad 5,1 metra długości i prawie 1,9 metra szerokości. To dziś sporo, a w latach 90., gdy popularny maluch nierzadko musiał zmieścić 4-osobową rodzinę, miał 3 metry długości i niecałe 1,35 m szerokości. Naprawdę ciężko sobie wyobrazić, jak w tamtych latach wyróżniała się taka 140 na tle innych samochodów, zwłaszcza u nas w Polsce. No ale nie tylko gabarytami nowa S-klasa zachwycała. Samochód imponował nowinkami technologicznymi, jak i komfortem podróżowania. W140 to auto, w którym po raz pierwszy zastosowano podwójne zespolone szyby, które zapobiegały zaparowywaniu oraz przyczyniały się do tłumienia hałasu, jak i poprawy izolacji termicznej. Nowinki to też samoczynne domykanie klapy bagażnika i drzwi. Również przełomowe były innowacje z zakresu bezpieczeństwa, takie jak system stabilizacji toru jazdy ESP, czy system wspomagania hamowania BAS, czyli Brake Assist System. Jeżeli chodzi o silniki, jakich użyto do napędu S-ki, to było ich naprawdę sporo. Wysokoprężne, czyli ekonomiczniejsze diesle czy benzynowe, od rzędowych szóstek przez V8 na V12 kończąc. A no właśnie, W140 to pierwszy samochód osobowy Mercedesa, w którym zastosowano 12-cylindrowy silnik. Miał on pojemność aż 6 litrów i generował 408 koni mechanicznych oraz 580 Nm momentu obrotowego. Wartości wręcz oszałamiające jak na tamte czasy. Produkcję modelu W140 zakończono w 1998 roku na rzecz jego następcy W220. Pozycja 9 to samochód, który był stałym bywalcem zlotów tuningowych lat 90. Posiadał bardzo dużą rzeszę fanów, jak i hejterów. Jest to Opel Calibra. Samochód został zaprezentowany w 1989 roku. Sylwetka Calibry była bardzo udana, sportowa, doskonale wypełniała lukę, jaka została po starszym modelu Manta. Szybko podbiła serca klientów dzięki swojemu wachlarzu jednostek i przystępnej cenie. Stała się również najpopularniejszym samochodem w swoim segmencie. No ale żeby nie było tak kolorowo, samochód nie jest projektem sportowym, który powstał od podstaw. Technologicznie bazuje na rozwiązaniach Opla Vectry. Dzieli z nim płytę podłogową, zawieszenie czy silniki. W 1991 roku na plebiscycie europejskiego samochodu roku Calibra zajęła 3. miejsce, a do 1999 roku była jednym z najbardziej aerodynamicznych aut dostępnych na rynku ze współczynnikiem oporu powietrza CX na poziomie 0,26. Jeżeli chodzi o jednostki napędowe, to było w czym wybierać. Najpopularniejszy i najsłabszy był 2-litrowy silnik 8-zaworowy z jednym wałkiem rozrządu w głowicy. Moc 115 koni mechanicznych i 170 Nm momentu obrotowego nie gwarantowało sportowych osiągów, no ale było najtańsze. Następnie było 2 litry, 16 zaworów z 2 wałkami w głowicy o mocy 150 koni mechanicznych i 196 Nm momentu obrotowego. W późniejszych latach moc ograniczono do 136 koni mechanicznych z racji emisji spalin. Dostępna również była nowa V6 z 2 wałkami na głowicę o pojemności 2,5 litra z mocą 170 koni mechanicznych oraz 230 Nm momentu obrotowego. Wisienką na torcie była 2-litrowa turbodoładowana wersja Calibry z napędem na 4 koła. Oficjalna nazwa modelu brzmiała Opel Calibra Turbo 4x4. Była to najszybsza i najbardziej egzotyczna wersja Calibry. Oznaczenie silnika to kultowe już C20 LED. Rozwijał on 204 koni mechaniczne i 280 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosiło tylko 6,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 245 km na godzinę. Silnik w odróżnieniu od innych modeli, jako jedyny oferowany był tylko i wyłącznie z 6-biegową skrzynią manualną. Produkcja Calibry zakończyła się w 1997 roku i nie miała ona swojego bezpośredniego następcy. Dopiero w roku 2000 pokazano Astrę Coupé, która była czymś na wzór Calibry. Pozycja 10 i zarazem ostatnia na dziś to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych roadsterów na świecie. Mazda MX-5.
Historia Mazdy jest na tyle ciekawa i bogata, że trzeba o niej zrobić osobny, niezależny materiał. Tutaj jako ciekawy samochód z lat 90. zbiorę tylko podstawowe informacje. A więc tak, MX-5 ujrzała światło dzienne w 1989 roku i została uznana za renesans małego sportowego samochodu klasy Roadster. Była zaprojektowana z myślą o przyjemności z jazdy i hołdem dla klasycznych brytyjskich roadsterów z lat 60. i 70. Charakteryzowała się lekkością konstrukcji, równomiernym rozkładem masy, manualnym dachem oraz precyzją i zwinnością prowadzenia dzięki tylnemu napędowi. Mazda była nowoczesną konstrukcją. Karoseria ze stali z aluminiowymi elementami nadwozia, niezależne dwuwahaczowe zawieszenie na wszystkich 4 kołach, stabilizator poprzeczny na obu osiach czy hamulce tarczowe na wszystkich kołach wentylowane na przedniej osi. Autko było bardzo dopracowane. Z racji gabarytów można było się jedynie przyczepić do bardzo ciasnego, mało komfortowego wnętrza. Powyżej 190 cm wzrostu jazda z zamkniętym dachem jest dosyć mocno utrudniona. Gdyby na to przymknąć oko, to pozycja za kierownicą oddaje klimat iście sportowego roadstera. Nisko osadzony fotel kierowcy czy wysoko poprowadzony tunel. MX-5 to naprawdę świetny wóz. Mazda zdobyła wiele nagród. W 1989 została uznana jako samochód roku. W 2005 jako najlepszy samochód sportowy lat 90. oraz za jeden z 10 najlepszych samochodów sportowych wszechczasów. No trzeba przyznać, że jest się czym pochwalić. Pierwszym i początkowo jedynym dostępnym silnikiem oferowanym w Mazdzie był specjalnie zaprojektowany dla tego modelu 4-cylindrowy 1.6 z 2 wałkami rozrządu. Produkował on 117 koni mechanicznych oraz 136 Nm momentu obrotowego. Niby nie za dużo, ale w połączeniu z niską masą, około 930 kg, zapewniało to 8 sekund do 100 km na godzinę. W 1994 roku ofertę wzbogacono o silnik 1.8, który miał już 135 koni mechanicznych, ale też wzrosła jego masa, przez co osiągi tylko nieznacznie się polepszyły. Silniki były spięte z 5-biegową manualną skrzynią biegów. Opcjonalnie oferowany był automat, ale tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Podsumowując, MX-5 to chyba jeden z najlepszych funkarów, jaki powstał. Z racji ceny był dostępny dla bardzo szerokiej grupy odbiorców. Nie powala osiągami, bo nie o nie tutaj chodzi. Satysfakcja z jazdy i radość, którą daje, to prawdziwy powód sukcesu tego modelu. Moi drodzy, dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejny materiał. Będę bardzo wdzięczny za subskrypcję mojego kanału. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.